Kod na grę otrzymałem od PlayStation Polska. Przed obejrzeniem recenzji zachęcam do obejrzenia recenzji części pierwszej, bo nie będę omawiał mechanik, które są powtórzone, a jest tego faktycznie sporo. Link do mojego filmu o pierwszej części Death Stranding w opisie. Hideo Kojima, geniusz czy szaleniec? Tak pewnie będzie kiedyś nazywała się jego biografia. Nie sposób przejść obok jego gier obojętnie. Jedni je kochają, drudzy nienawidzą, ale nie da się ukryć, że stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Po perturbacjach z Konami, Kojima odszedł na swoje i wypuścił Death Stranding. Grę, która mocno spolaryzowała graczy. Symulator kuriera dla jednych był najbardziej niedorzeczną i nudną grą ever. Dla innych to wysublimowane dzieło, które wykraczało poza ramy zwykłej gry wideo. Niezależnie co sądziłeś, Kojima powraca i jak pokazuje, nadal jest w formie, co może oznaczać albo jeszcze więcej niedorzeczności, albo jeszcze więcej wysublimowania. Wybór należy do Was. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energingcielski, a to recenzja gry Death Stranding 2 on the Beach w wersji na PlayStation 5 Pro. Zapraszam. Od pierwszego Death Stranding minęło 6 lat. Pod koniec swojej recenzji zadałem pytanie, czy Kojima będzie kontynuował rozwijanie przedstawionego świata. Oczywiście, że będzie i oto jest Death Stranding 2 on the Beach. Sam Bridges powraca, tym razem dostaje zadanie dołączenia do sieci chiralnej Meksyku i Australii. Przed nim masa roboty, spotka starych znajomych i pozna nowych. Kolejny raz, objuczony jak muł z ogromnym plecakiem, będzie pokonywał trudne tereny. Z czasem dorobi się pojazdu i wielu dodatkowych usprawnień. Ale przed wszystkimi samami świata czeka też trudne zadanie odbudowania infrastruktury Australii. Gdzieś też czyha stary wróg i tajemnice przeszłości, które w końcu sama wystawią na ciężką próbę. Kolejny raz Kojima pokazał, że jeśli chodzi o konstruowanie historii, to nie ma zbyt wielu, którzy mogą mu dorównać. Death Stranding 2 dopełnia część pierwszą. Nie ma się wrażenia, że to naciągany sequel. Miałem wrażenie, że Kojima doskonale wiedział, jak ma prowadzić historia i ta bardzo fajnie się scala z poprzedniczką, tworząc spójną całość. Tym razem, choć historia jest bardziej osobista, mam wrażenie, że jest mniej emocjonalna. Nadal potrafi wzruszyć i Kojima doskonale wie, jak uzyskać taki efekt, ale nie ma takiego impaktu jak jedynka. Nie znaczy to, że gra jest gorsza. To nie. Stawia na trochę inne elementy. Dodatkowo mamy tutaj sporo świetnych twistów, które można czasami podejrzewać, ale i tak wywracają niektóre wątki do góry nogami. Druga odsłona to kolejny raz gra o kurierze. Zadaniem sama będzie przewożenie paczek z jednego miejsca w drugie, ale też i sporadyczna walka, której mam wrażenie jest mniej, ale są momenty, kiedy gra może zamienić się w skradankę i to też jest miłą nowością. Jednak najwięcej czasu spędzimy przemierzając ładne lokacje z paczkami, czy to na nogach, czy na desce, czy pojazdami. Gra mocno tutaj korzysta z wypracowanych rozwiązań z części pierwszej, ale dorzuca kilka nowości, które usprawniają i mocno skracają nasze podróże. Ważną nowinką jest statek Magellan. Pełni on rolę mobilnej bazy. Można udać się na jego pokład, wziąć prysznic, przespać się czy popchnąć czasami fabułę do przodu. Statek również z nami na pokładzie możemy wysłać na lądowisko, które zazwyczaj znajduje się koło większych węzłów dołączonych do sieci chiralnej. To dzięki tej prostej zagrywce zminimalizowano dla wielu nudne podróże. Teraz dostarczanie paczek do oddalonych węzłów, które znajdują się już w sieci chiralnej, to dosłownie kilka sekund. Nie oznacza to, że statek staje się remedium na każdą podróż. Czasami nie będziemy mogli z niego korzystać, czasami dany ładunek trzeba będzie dowieźć osobiście, ale w endgame'ie mocno ułatwia to zdobywanie gwiazdek dla każdego kolejnego węzła. Nasze dostarczanie paczek do węzłów jest oceniane. Im wyżej jesteśmy oceniani, tym możemy liczyć na coraz lepsze nagrody, które pomogą nam w dalszej przygodzie. Warto pamiętać, że o paczki trzeba dbać, aby dotarły nienaruszone, bo im gorzej to wygląda, tym niższa ocena i ilość lajków. Nawet z tego Kojima potrafił wycisnąć ciekawe pomysły. Czasami pakunek jest bardzo delikatny, a droga wiedzie przez góry. Czasami mamy zwierzę, które trzeba nieść na plecach. To trochę urozmaica
ulepsza rozgrywkę, choć w mojej opinii za bardzo tutaj można polegać na pick-upie. Podróżowanie pieszo teraz nie ma sensu. W zasadzie wszędzie udawało mi się dojechać ciężarówką. Niezdobyte śnieżne szczyty górskie? Nie ma problemu, śmigam pick-upem aż się kurzy. Do tego doszły spore ułatwienia, które możemy zdobyć, na przykład specjalny wysięgnik, który zbiera rozrzucone paczki i automatycznie umieszcza je na pacę. Dojdzie karabin, który autonomicznie strzela do celów. Te elementy mocno usprawniają grę i naprawiają takie trochę upierdliwości poprzedniczki, ale zarazem odbierają grze trochę wypracowanego charakteru. Oczywiście czeka nas walka. Tą można podzielić na walkę z wynurzonymi, czyli postaciami, które gdy nas zobaczą, otaczają smołą i próbują wciągnąć pod powierzchnię. Tutaj, jeśli im się to uda, czeka nas pojedynek z mini-bossem, po pokonaniu którego dostaniemy sporo kryształów chiralnych. Sam oczywiście nie jest bezbronny, cała gama pistoletów, karabinów, granatników, które pomogą nam w walce. Ten aspekt został dużo bardziej rozwinięty i faktycznie gra zyskała bardziej intensywne momenty akcji. Są jeszcze pojedynki z bandytami lub survivalowcami. W zasadzie można polegać po prostu na radosnym strzelaniu, ale możemy podejść do tego jak do gry stealth, eliminując typów po cichu. Można użyć do tego linki na bliskie odległości czy specjalnych rękawic. Z daleka nada się karabin z tłumikiem czy ponownie wyrzutnia bolasów. Bardzo fajnie to wyszło, bo choć walk zbyt często nie ma, to eliminacja po cichu sprawiała mi masę radochy. Widać, że doświadczenie nabyte przy Metal Gear Solid nie poszło w las. Dodano też możliwość ulepszania sama i jego umiejętności. Jest to pewnego rodzaju drzewko. Nie mogę powiedzieć, że jest tam na czym oko zawiesić. Kilka ikon rozwoju dawania samych lajków to raczej rzecz, którą nie zaprzątałem sobie głowy. Każda dostarczona paczka jednak dorzuca nam kilka punktów do możliwości rozwijania naszej postaci. Podoba mi się w Death Stranding 2 to, że Kojima bardzo precyzyjnie wie, jaki efekt chce na graczu osiągnąć. To dlatego mamy na przykład okazjonalną muzykę, bardzo określoną dla bardzo określonego momentu gry. I nie chodzi tutaj o cutscenki. Zazwyczaj traki odpalają się podczas podróży i wiążą się z tym, co mamy zrobić lub co nas czeka. To bardzo fajne zagranie, potęgujące doznanie płynące z Death Stranding 2. Spokojne, śpiewane ballady, podobnie jak poprzednio, idealnie komponują się z bezkresem pięknego świata. Grałem i ciągle miałem wrażenie, że Kojima doskonale wiedział, co robi, że to nie jest przypadek, że wszystko zostało bardzo drobiazgowo wyreżyserowane. Genialny jest multiplayer, w zasadzie dokładnie taki jak poprzednio, ale pozwólcie mi jeszcze raz wyjaśnić. Tutaj Kojima pokazał, dlaczego jest twórcą, którego zna cały świat. Nigdy nie spotkasz innego gracza, ale znajdziesz ślady jego bytności. Pozostawione mosty, liny czy inna infrastruktura została przez kogoś stworzona, ale ty także możesz jej śmiało używać. Działa to też w odwrotną stronę. Postawiony generator mocy gdzieś na odludziu pozwoli doładować się innym zagubionym wędrowcom i dostaniesz za to lajki. To gra, w której nie można być samolubnym dupkiem. Robiąc coś dla siebie, robisz to też dla całej społeczności. Najlepsze jest to, że wyłączając grę i odpalając ją kolejnego dnia, to już nie będzie ten sam świat. Inni gracze odbudują drogi, kolejki jednotorowe postawią budowle. Świat na twoich oczach się zmienia i odżywa. I choć dokładnie tak było w części pierwszej, to tutaj mam wrażenie, że jest to bardziej widoczne. Można po prostu przestać wykonywać zadania, a skupić się na odbudowie, na przykład autostrad, które połączą niemal wszystkie węzły, a kolejka pozwoli dostarczać drogocenne surowce z pobliskiej kopalni itd., itd. Czujemy, że mamy czynny wkład w odbudowę świata, gra nam będzie co rusz o tym przypominała, gdy jakiś gracz użyje naszych budowli czy odtworzonych dróg. Czujesz, że wspólna praca ma sens i widać tego efekty na każdym kroku. No właśnie, surowce to rzecz, która jest potrzebna niemal do wszystkiego. Nowy sprzęt musimy craftować w bazie, każdy karabin, buty czy budowanie drogi kosztuje surowce. Te możemy pozyskiwać z węzłów, im więcej mamy u nich gwiazdek, tym więcej surowców możemy pobrać. Można też je znaleźć po prostu na terenie. Są jeszcze kopalnie, które jeśli uruchomimy, dostarczą nam sporej ilości drogocennych minerałów. Dobrze, jeśli kopalnia jest połączona z węzłem torem kolejki, bo tak transport będzie mocno ułatwiony. Możemy nawet samemu przejechać się kolejką i popodziwiać widoczki. W pewnym momencie poświęciłem kilka godzin gry tylko po to, aby pomagać odbudować świat i bawiłem się świetnie. Radocha, jak widzisz informację, że ktoś korzysta z twojej drogi albo ci daje lajki za skorzystanie z generatora, jest bezcenna. Fantastyczna sprawa.
To, o czym gra trochę zawodzi, to główny antagonista. Przez niemal całą grę stara się być bardzo, bardzo zły, ale niemal za każdym razem, jak go widzimy na ekranie, to dostaje od kogoś łomot. Taki Najman Kojimowskiego uniwersum. Pod koniec gry trochę się rehabilituje i trzeba przyznać, że końcówka jakoś bardziej wydobywa zło z naszego antagonisty, ale też pod koniec gry cringeometr wybija ponad skalę w kilku scenach, a ostateczny pojedynek to typowa Kojimowska zagrywka z wielkim WTF. Ogólnie brakuje jakiegoś porządnego przeciwnika, do którego czujemy niechęć i chcemy mu dokopać. Niestety ten, kogo zaproponował nam Kojima, jest jakiś taki nijaki. Wszyscy go obijają i nie można brać zagrożenia z jego strony na poważnie. Teraz kilka słów moich przemyśleń po ograniu Death Stranding 2. Mam wrażenie, że tytuł jest pewnego rodzaju próbą przepracowania Kojimy całej sytuacji z Konami. Hideo znany jest z metakomentarzy w swoich grach, a Death Stranding jest nimi przepełniona. Będą to odniesienia do znanych gier jak Metal Gear Solid, które pojawiają się tutaj dość często. Na przykład jedna postać w zasadzie jest identyczna jak Solid Snake. Dla jednych będzie to po prostu oczko w kierunku fanów. Inni stwierdzą, że Kojima pokazuje, że choć bez Konami ma swojego Snake'a i to jeszcze lepszego. A jeszcze inni, że sceny pokazują, że Snake jest martwy bez jego autora. Jest tutaj duża przestrzeń dla interpretacji. Można wyciągnąć z tego fajne tezy, z których powstać mogłyby fantastyczne materiały analizujące każdy aspekt produkcji. Kojima lubi dwuznaczność, lubi ukryte znaczenia, a tutaj mamy tego cały ocean. Owszem, można powiedzieć, a co mnie to w ogóle obchodzi i odbierać grę jako symulator kuriera. Jest to też wyjście, ale gra ma wiele głębi i podejrzewam, że nie jedno dno. Od lat powstają świetne próby wyjaśnienia niuansów serii Metal Gear Solid, która również była pełna ukrytych znaczeń. Ba, powstają nawet na ten temat bardzo dobre książki. Death Stranding 1 jak i 2 zdają się iść jeszcze krok dalej. Ukończenie gry zajęło mi 40 godzin, ale zostało sporo do zrobienia. Czy powrócę do Australii nosić paczki? Pewnie tak, ale to za jakiś czas. Warto po ukończeniu grę odłożyć. Niech gracze trochę pobudują struktury, dopiero za jakiś czas warto zobaczyć, jak mapa się zmieniła i jak wszystko poszło do przodu. Oprawa gry jest fenomenalna. Co jak co, ale Kojima wie, jak ogarnąć grę tak, aby wyglądała naprawdę okazale. Na PlayStation 5 Pro w trybie wydajności wygląda przekozacko. Do tego świetnie wyreżyserowane filmy z postaciami, które można określić jako najwyższa półka. W jednej ze scen nawet zauważyłem, że postacie przełykają ślinę. Daj ta spokój. Jednakże z bólem serca przyznaję, że 90% cutscenek to gadające głowy. Takie, w których dzieje się jakaś akcja, można policzyć na palcach jednej ręki. Gdzie te animki w stylu Raidena walczącego z mechami, które oglądało się na krawędzi fotela? Kojima owszem, czasami wrzuci i taki filmik, ale jest tego zdecydowanie za mało. Ogólnie gra jest mocno przegadana i upstrzona animkami, które oglądamy setki razy. Całe szczęście można je przewijać, ale kolejny raz animacje wykładania skrzynek, wyjeżdżania samochodu czy siadania na łóżku po prostu męczą. Wiele dialogów mam wrażenie, że jest niepotrzebnych, typu odblokowujesz nową broń i masz opis, co ta broń robi i do czego służy i już, ale nie. Jeszcze typ, od którego tą broń masz, zacznie na jej temat swoje wywody, które zazwyczaj pokrywają się z wcześniejszym opisem. Dodam, że gra posiada pełną lokalizację, co przyznam szczerze robi wrażenie, choć ja i tak wolałem grać po angielsku z napisami. Death Stranding 2 on the Beach to nadal dziwna gra. Może po części pierwszej trochę się do tej dziwności przyzwyczailiśmy, ale Kojima umiejętnie dorzuca nowe elementy, którymi potrafi przyciągnąć nas do monitorów. Z jednej strony gmatwając sprawę, ale z drugiej potrafi wszystkie wątki połączyć w jedną spójną i logiczną całość. Na tym polega geniusz Hideo. Wszystko ma tutaj sens, cel i jest spójne. Niestety jeśli odbiłeś się od jedynki, to i tutaj nie znajdziesz nic ciekawego. Gra, choć bardziej przystępna, to wciąż jest dokładnie tym samym co część pierwsza, symulatorem kuriera. Kojima wplótł w to świetną historię i wiele metakomentarzy i dla mnie jest to wartościowe i za to go cenię. Ale Death Stranding 2 nie będzie tytułem, który odmieni twoje negatywne zdanie po części pierwszej. Z jednej strony cieszę się, że jest miejsce na takie gry wysokobudżetowe, przemyślane, ale i zarazem tak inne od wszystkich blockbusterów. Z drugiej szkoda mi, że wiele osób nie będzie miało okazji albo i siły, aby docenić kunszt Hideo Kojimy, bo zwyczajnie się od niej
odbije i rozumiem doskonale takich graczy. Death Stranding 2, jak i 1 oczywiście, to nie gry płynące z prądem mainstreamu. Można wręcz rzec, że idą pod prąd i to może powodować w graczach niechęć. Z mojej perspektywy warto zagrać. To coś tak zupełnie innego od łopatologicznych hitów, jakie serwowane są nam ostatnimi laty. To gra miejscami do pomyślenia, ze świetnym, nienachalnym multiplayerem, który tutaj doskonale się sprawdza. Na koniec mam nadzieję, że trzecia odsłona Death Stranding będzie działa się wreszcie w Europie. Słyszysz, Hideo? Czekamy na to. A ja tylko dodam od siebie, że gorąco polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrybowania lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.